dobry, witam, Tomek Knife Making. Zapraszam na kolejny film. Dzisiaj pokażę impregnację olejem duńskim. Wiem, że to będzie drugi podobny film na temat impregnacji rękojeści. Z tym, że kiedyś, jakiś czas temu, jak nagrywałem odcinek serii Knife Making dla opornych, pokazywałem olejowanie olejem lnianym. Po kilku latach jak gdyby zdobytego doświadczenia stwierdzam jednoznacznie, podkreślam to, że olej lniany według mnie się nie nadaje. Owszem, nadaje się do spożycia, ale niekoniecznie do impregnacji drewna. Są na rynku ogólnie dostępne różne impregnaty, olejowoski i tak dalej. Ja używam oleju duńskiego. Jest to mieszanina różnych jakichś tam związków. Nie będę się zagłębiał dokładnie w skład, jednak polecam olej duński, tungowy, może być jeszcze tekowy. Różne te oleje są na rynku dostępne. To już musicie się zapoznać z kartą charakterystyki produktu. Ocenicie sami, który jest najlepszy. To jest olej duński. Oczywiście, jak widzicie, nie jest w oryginalnym opakowaniu, w jakiejś tam butelce. Kupowałem olej bodajże w opakowaniu litr, taka fajna puszka. I teraz tak, producent zaleca, aby z dużego opakowania przelać na mniejsze, a z mniejszego przelewać jeszcze do mniejszego, który będzie wykorzystany jednorazowo do impregnacji. Dlatego, a jeszcze od razu zastanawiacie się, czemu butelka jest ściśnięta. Butelka jest ściśnięta dlatego, że olej reaguje z powietrzem. Im mniej powietrza będzie w opakowaniu, tym on dłużej zachowa swoją świeżość, powiedzmy. To tylko o to tu chodzi. A czy będziecie mieli to w jakimś innym opakowaniu, to już mało ważne. I od razu mówię, że potrafi się tak zakręcić nakrętka, tudzież jeżeli będziecie w słoiku mieli, że będziecie mieli problemy z odkręceniem. Słoików szklanych nie polecam. Najprostsze rozwiązanie, butelka plastikowa. W razie gdyby Wam się tu korek na gwincie przykleił za bardzo, to zawsze możecie wziąć jakieś kombinerki, inny klucz tam specjalistyczny, odkręcić bez problemu, nakrętkę wymienić i macie olej. Ok, co mi będzie potrzebne, albo co ja używam zazwyczaj do impregnowania? No wiadomo, olej duński, małe naczynko, w moim przypadku kieliszek plastikowy, aceton się przyda, ale to za jakiś czas powiem po co. Taśma izolacyjna też się przyda, papier toaletowy miękki, najlepszej, dobrej jakości, żeby był. Nie ten szary, szorstki, co wiecie co robi. Mięciutki taki i tak dalej. Rękawiczka gumowa, patyczki bawełniane, tak, no i noże. No to pierwszy lepszy z brzegu nóż, przygotowana powierzchnia jest, w moim przypadku ja robię do P1000. Gradacja papieru P1000, przy czym ostatnia gradacja na, powiedzmy, moczę palec w wodzie, smaruję i tym P1000 sobie jeszcze tu gładzę tą rękojeść, żeby ona była już tak naprawdę top zrobiona. Co tutaj dalej jeszcze odnośnie P1000 to mówiłem. No dobra, chyba by było tyle. I jeżeli już zrobicie tą ostatnią gradację, jeszcze się przyda denaturat, szmatka i po prostu odpylić wszystko, żeby to było czyściutkie, żeby ten olej już się nie wiązał razem z jakimiś tu pyłami i tak dalej. No dobra, to zaczynamy robotę. Jako że mamy kryzys covidowy, rękawiczki to deficytowy się zrobi, w związku z tym pierwsze co sobie robię, to mam tak, 4 noże do impregnacji mam, czyli sobie odcinam 4 palce. No i zakładamy na palec wskazujący. Zależy kto czym to robi. Ja to robię palcem. Wkładamy palucha. I jesteśmy przygotowani do impregnacji. Tak to wygląda. Żadna, że tak powiem, filozofia. Teraz tak. Trochę oleju lejemy. No i dobra. I bierzemy pierwszy nóż. Na początek patyk moczymy i jedziemy czoło okładek.
Dlaczego to patykiem robię, a nie paluchem? Z tego względu, że ten olej bardzo szybko polimeryzuje, zwłaszcza jak ktoś ma ciepły warsztat, tak jak ja, gdzie tu jest około 26 stopni. Także naprawdę bardzo szybko to wszystko zaczyna działać. I jak olej zacznie tężeć, czy tam polimeryzować, bardzo ciężki do usunięcia ze stali. Nie daj Boże usuwać go na drugi dzień, to jest praktycznie niemożliwe, nawet przy użyciu acetonu. Dobra, mamy czoła zrobione, teraz bierzemy, palca moczymy. No i smarujemy. Jak widzicie po oleju, pierwsza warstwa drewna nabiera pięknego wyglądu. Zupełnie inny niż było. Takie było matowe, bez wyrazu, kolory blade. Smarujemy. I teraz ważna rzecz. Jak widzicie, zaraz kończę to robić. Nadmiar oleju trzeba usunąć. Do tego właśnie był papier toaletowy. Bo gdybyśmy zostawili takie, jak widzicie, zacieki, już raz tak zrobiłem, no to efekt będzie taki, że będzie ciężki to do usunięcia i rękojeść będzie słabo wyglądało. Dlatego każdy nadmiar oleju należy usunąć niezwłocznie. W razie gdyby Wam tu nóż się ubrudził, aceton, patyczek moczymy w acetonie i wycieramy blank, bo olej ze stali też jest ciężki do usunięcia. I to samo robimy z przelotką. Jeżeli nóż ma przelotkę, jakieś tu otwory, ten olej tam wszedł, trzeba go usunąć, bo później się zrobi zaciek i ciężki do usunięcia. No i teraz filozofia druga. Wycieramy. Widzicie, już nie ma zacieków. Tak jak mówiłem, jest to pierwsza warstwa oleju, czyli jeszcze dwie, a na sam koniec jest jeszcze polerowanie, także ta rękojeść dopiero finalnie będzie wyglądała za kilka dni, tak jak powinno wyglądać. To jedna sprawa. Czas schnięcia pierwszej powłoki, no i każdej kolejnej, no minimum 6 godzin. Zazwyczaj to robię na noc. W spokoju sobie olej polimeryzuje. Nie ma się co spieszyć. Tak to działa, nie? No, jak widzicie, oleju tutaj też nie mało. Full tanga już widzieliście, jak się robi. Z Hidenem jest trochę łatwiej, bo tu nie ma żadnych przelotek i tak dalej. Jak widzicie, taśma izolacyjna naklejona jest na gardę, po to, żeby jej tak za bardzo nie uświnić tym olejem, bo ona i tak jeszcze będzie polerowana, także tu już nie ma sensu impregnować. No a czynności to powtarzamy. Nowa rękawiczka na palec, powiedzmy, założona. No i smarujemy. No i efekt podobny, jak widzicie, pięknie się drewno wybarwia, każdy słój zostaje uwidoczniony szczeczoty. Drewno pochodzi, zresztą jak większość moich rękojeści, zrobionych z materiału od drewna stabilizowanego. Polecam tą stronę i fachowca.
Jak widzicie, pierwsza warstwa oleju duńskiego nałożona. Teraz czekam aż wyschnie, czyli najprawdopodobniej jutro, a raczej na pewno jutro druga warstwa. I tak jeszcze jedna, czyli łącznie 3. Na koniec polerowanie albo ręcznie, jak ktoś lubi, a jak ktoś ma możliwość, tarcza polerska, bawełniana, flanelowa najlepiej. I tyle.